Cześć, z tej strony Wiktor. Zapraszam Was na kolejny odcinek Kobi News, w którym, jak w każdy poniedziałek, przedstawię Wam skrót najważniejszych wiadomości oraz ciekawostek związanych z klockami konstrukcyjnymi Kobi. Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Uwaga! Pamiętajcie, że daty wydania, ilość klocków oraz wygląd zestawów są orientacyjne i mogą one ulec zmianie. W niedzielę 18 czerwca mogliście nas znaleźć wraz ze stoiskiem Kobi na jubileuszowej imprezie z okazji 60-lecia Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Oprócz możliwości zakupu naszych klockowych zestawów, mogliście tam spotkać Artura i mnie. Odbyło się też kilka ciekawych konkursów, w których niektórzy z Was zgarnęli bardzo ciekawe nagrody. Poznaliśmy też masę klockowych fanów z Krakowa i okolic. Materiał z tego wyjazdu nagrany przez Artura znajdziecie w naszym profilu w serwisie YouTube. By daleko nie odbiegać, w zeszłą sobotę 24 czerwca byliśmy na podkarpackich pokazach lotniczych w Mielcu. Na tą imprezę pojechał Artur wraz z pokaźną liczbą naszych pracowników, ale oprócz nich pojawił się nasz piękny Jeep Willys, którego mogliście zobaczyć na żywo. Wraz z nim do zobaczenia było nasze firmowe Iveco z przyczepą w nowych barwach oraz oczywiście na naszym stoisku mogliście zrobić zakupy i pobudować z klocków. Teraz pora na wielką nowość. Już 16 września trafi do sprzedaży największy dotychczas zestaw w historii firmy Kobi. Chodzi naturalnie o czołg Panzerkampfwagen 6 Tiger w skali 1:12. Ten legendarny model o numerze własnym 131 przedstawia historyczną maszynę walczącą i zdobytą w Afryce w 1943 roku przez wojska alianckie. Obecnie czołg ten znajduje się w The Tank Museum w Bovington. Nasz Tiger 131 został opracowany w niesamowitej skali 1:12 przy wykorzystaniu niemal 8000 elementów. Czołg o imponującej długości 70 cm i wadze 6 kg zawiera zupełnie nowe klocki zaprojektowane specjalnie na potrzeby budowy tak wielkiego i realistycznego modelu. Nowe koła, gąsienice, wyjmowany szczegółowy silnik, odwzorowane wnętrze i elementy zawieszenia czekają na odkrycie w trakcie ekscytującej budowy. Jeszcze przed Tygrysem do sprzedaży trafi drugi, bardzo interesujący model. Jest to słynny Volkswagen Typ 82 Kübelwagen. Nasz nowy model wydany przy współpracy z Deutsche Panzermuseum w Münster. Powstaną dwie wersje, standardowa i Executive. Podobnie jak do Tygrysa 131, do Kübelwagena powstało kilka nowych elementów, np. felgi. Masa szczegółów takich jak otwierane drzwi, dostęp do silnika oraz tym podobne doskonale oddają budowę modelu znajdującego się w muzeum. Wersja Executive będzie posiadała dodatkowe szczegóły, takie jak szczelinowe reflektory, dach wykonany z rulonu materiału oraz dodatkowe elementy takie jak podstawka ekspozycyjna, kanistry czy granaty. Kolekcja kolejowa od Kobi rośnie. Do oferty dołącza kolejny historyczny wagon kolejowy pasujący do wydanych w skali 1:35 lokomotywy BR-52 oraz platformy kolejowej. Güterwagen typ OMMR-32 został zaprojektowany pod koniec lat 30. XX wieku i był przeznaczony do transportu pojazdów oraz towarów. Jego ładowność wynosiło około 25 ton. Klockowa wersja została odwzorowana przy wykorzystaniu około 570 elementów. W komplecie znajduje się również figurka przedstawiająca robotnika. Plotki mówią, że jest on do kogoś podobny. Do zestawu dołączone są 3 nowe odcinki torów. Jest to łuk R88. To już drugi kształt torów kolejowych w kolekcji Kobi. Podobnie jak przy odcinku prostym, tutaj również zastosowano technikę dwukolorowego wtrysku. Tory są w pełni kompatybilne z produktami innych marek klockowych. Od jakiegoś czasu trwa przedsprzedaż potężnego bombowca B-24 Liberator w wersji limitowanej. Model został starannie opracowany przy użyciu 1570 klocków konstrukcyjnych w skali 1:48. W zestawie zastosowano tylko i wyłącznie trwałe nadruki. Nie znajdziesz tutaj naklejek. Dla lepszego odwzorowania skomplikowanego kształtu kabiny pilotów opracowaliśmy nowe wzory klocków. W kokpicie mieszczą się figurki dołączone do zestawu pilotów. Zestaw zawiera ruchome elementy takie jak śmigła, lotki
i zamykane luki bombowe. Samolot jest bardzo duży. Ma 68,5 cm rozpiętości skrzydeł oraz 45 cm długości. Dzięki intuicyjnej instrukcji opartej na czytelnych ikonach budowa jest prosta. Wersja limitowana cechuje się specjalnym malowaniem polskiej 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia RAF. Specjalną klockową podstawką ekspozycyjną pod samolot, 3 unikalnymi figurkami dostępnymi tylko w tym zestawie, 2 pilotów RAF-u oraz elitarny polski spadochroniarz cichociemny. Specjalnym klockiem z nadrukiem przedstawiający znak spadochronowy cichociemnych Armii Krajowej. Samolot to pozycja obowiązkowa dla wszystkich entuzjastów historii, lotnictwa, militariów i techniki wojskowej. 2 czerwca miały premierę 2 zestawy Executive Edition 24346, czyli zjawiskowy DS-19 z 1962 roku i 24350, czyli nie mniej okazały DS-19 z 1956 roku. Te 2 kultowe modele w skali 1:12 dziś budzą podziw i uznanie swym wyglądem, podobnie jak ich oryginały ponad 60 lat temu. Oba piękne modele w czerwonym i czarnym kolorze będą posiadały podstawkę ekspozycyjną oraz tabliczkę z nazwą modelu. Jednak francuska myśl motoryzacyjna nie powiedziała ostatniego słowa w czerwcu. 30 czerwca będą miały premierę 2 kolejne kultowe maszyny. Pierwszy to 24347, czyli DS-19 z 1956 roku w wersji standardowej. Od wersji Executive nie różni go tylko brak podstawki ekspozycyjnej z nazwą, ale również śliczny zielony kolor. Plotka głosi, że jeden z dziennikarzy obecnych na premierze samochodu miał stwierdzić, że DS nie jest samochodem przyszłości, lecz teraźniejszości, a wszystkie inne auta są zacofane. Klockowy model śmiało mierzy się z żywą legendą w dużej skali 1:12. Drugą premierą jest DS-21 z 1968 roku. Luksusowa wersja DS Pallas odróżniała go od zwykłego modelu lepszym wyciszeniem wnętrza, lepszą tapicerką i bardziej zdobną karoserią. Cechą charakterystyczną auta są piękne, duże światła kierunkowe doświetlające zakręty. Klockowy model śmiało mierzy się z legendą w skali 1:12. To samochód dla pasjonatów motoryzacji i entuzjastów klocków. Otwierane drzwi, klockowy silnik pod maską, skrętne koła i obracająca się kierownica, wysokiej jakości nadruki i pięknie odwzorowane kształty oryginału to cechy charakterystyczne tego modelu. To wszystko na dziś. Dajcie znać o swoich wrażeniach w komentarzach pod tym filmem. Zapraszamy też do śledzenia naszych mediów społecznościowych w serwisie Facebook, Instagram oraz TikTok, gdzie na bieżąco publikowane są nowości oraz ważne informacje. W serwisie Facebook działa nasza strona KobiFans, zrzeszająca wszystkich fanów klocków Kobi. Nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji, a jeśli chcecie być na bieżąco, również dzwoneczka. Czekam na Wasze opinie oraz komentarze, które są dla nas bardzo ważne. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.